Dziś pokażę Ci sprytny sposób na mycie paneli i drewnianych podłóg. Myjące kulki robię sama w domu. Wystarczy, że wrzucę 2 kulki do wiadra i myję podłogę. Znikają wszystkie plamy, a mop nie pozostawia smug. Zrobienie takich kulek kosztuje grosze, a działają lepiej niż zwykły płyn do podłóg. Do ich przygotowania potrzebne jest 500 g sody oczyszczonej. Dodajemy do niej 2 łyżki denaturatu. Ma on właściwości odtłuszczające i dezynfekujące. Świetnie zmywa rysy po butach i farby. Następnie dodaję miarkę ulubionego płynu do płukania tkanin. Ten składnik odpowiada nie tylko za piękny zapach. Płyn ma działanie antystatyczne. Dzięki temu kurz nie będzie osiadać na podłodze. Zakładam gumowe rękawiczki i mieszam całość. Dokładnie ugniatam. Jeśli substancja jest zbyt sypka, dodaję płyn do tkanin. W rękach formuję kulki wielkości piłeczki golfowej. Następnie układam kulki na plastikowej desce i zostawiam na całą noc do wyschnięcia. Na drugi dzień delikatnie przekładam do pudełka. W ten sposób mogę przechowywać nawet przez parę tygodni. Kulki na bazie sody mają działanie czyszczące, antybakteryjne i antygrzybiczne. Zawartość denaturatu zapobiega powstawaniu smug. Do wiadra z ciepłą wodą wrzucam 2 kulki. Ta ilość spokojnie wystarczy na umycie podłogi w całym domu. Soda oczyszczona reaguje z wodą i powstaje czyszcząca piana. Substancje myjące szybko rozpuszczają się w wiadrze. Dzięki temu mop równomiernie je nabiera. Następnie myję podłogę. W mieszkaniu unosi się przyjemny zapach. Podłoga szybko schnie i nie powstają na niej zacieki. Jeśli podoba Ci się ten przepis, zostaw kciuka w górę i subskrypcję. Wrzuć te kule do toalety. Będzie pachnieć czystością bez sprzątania. Ten trik sprawdza się, gdy masz wizytę niezapowiedzianych gości. Toaleta będzie czysta i pachnąca, a Ty nie kiwniesz nawet palcem. Takie kule to mój sekretny patent na ekspresowe odświeżenie łazienki. Ich przygotowanie jest dziecinnie proste. Do miski wsypuję szklankę sody oczyszczonej oraz pół szklanki kwasku cytrynowego. Następnie dodaję około 10 kropli ulubionego olejku eterycznego. Całość mieszam i dodaję trochę wody. Całość mieszam do uzyskania lepkiej konsystencji. Formuję na kształt kuli za pomocą foremki do lodu lub w rękach. Zostawiam je do wyschnięcia na noc. Kule można przechowywać nawet przez kilka tygodni. Wrzucam je do toalety, gdy zaczyna osiadać się na nich kamień lub brzydki zapach. Naturalne składniki aktywują się w kontakcie z wodą z muszli. Powstaje dezynfekująca piana. Soda ma właściwości usuwające kamień i dezynfekujące. Olejek eteryczny sprawia, że w łazience unosi się piękny zapach. Po paru minutach przetrzyj wnętrze toalety szczotką i spłucz wodę. Takie kule to niezawodny trik na wizytę niezapowiedzianych gości. Wystarczy wrzucić kulę do toalety, by szybko ją odświeżyć. Wypiesz kanapę za pomocą zwykłej pokrywki od garnka. Tym domowym sposobem zmyjesz plamy i pozbędziesz się brzydkich zapachów. Do tej metody będziesz potrzebować ściereczkę z mikrofibry, pokrywkę od garnka i kapsułkę do prania. Napełnij miskę bardzo ciepłą wodą. Następnie weź kapsułkę do prania. Substancje w niej zawarte nie tylko pomagają zmyć plamy, ale też odświeżą zapach kanapy. Wrzuć ją do wody i poczekaj, aż się całkowicie rozpuści. Wymieszaj całość, żeby powstała myjąca piana. Weź czystą ściereczkę z mikrofibry i zamocz w miksturze. Dokładnie wyciśnij z niej nadmiar wody. Ważne, żeby ścierka była wilgotna i nie kapała z niej ciecz. Rozłóż ją na płasko i połóż na nią pokrywkę od garnka. Następnie złóż rogi do środka, tak żeby chwytając za uchwyt pokrywki móc trzymać również ściereczkę. Całość powinna być mocno napięta. Myj kanapę okrężnymi ruchami, dokładnie przesuwając po całej kanapie, oparciach i podłokietnikach. Kapsułka ma właściwości myjące, odtłuczające i odświeżające. Gdy ściereczka wyschnie, namocz ją drugi raz, odciśnij i powtórz czynność. Materiał kanapy pozostaw do wyschnięcia i gotowe. Kanapa będzie pachnieć i wyglądać jak nowa. Nie używam już żrącego i chemicznego kreta. Ten naturalny zamiennik jest tani i bezpieczny. Udrażnia rury i usuwa brzydki zapach. Odpływ pod prysznicem nie odprowadza wody. Jest to wina śluzu, włosów i resztek detergentów, które zalegają w rurach. Ten prosty przepis na kreta poradzi sobie z tym problemem w 5 minut. Wsyp do odpływu 4 łyżki sody oczyszczonej. Następnie zalej całość octem.
Substancje wejdą w reakcję, tworząc pianę, która spłynie do rur. Soda ma właściwości czyszczące i dezynfekujące. Buzująca piana wypełni rury i przepchnie zalegające w niej włosy i brud. Ocet usuwa kamień z wody. Nieprzyjemne zapachy dzięki kwaśnemu pH doskonale radzi sobie z zabrudzeniami. Całość wystarczy spłukać wodą i gotowe. Odpływ będzie czysty i pachnący. Ten sam trik możesz zastosować w kuchennym zlewie. W jego rurach osiadają się tłuste resztki jedzenia, które psują się w jego wnętrzu. To one odpowiadają za brzydki zapach unoszący się ze zlewu. Soda i ocet świetnie udrożnią i oczyszczą wewnętrzne części. Zlew będzie drożny i pachnący. Stosowanie chemicznych środków nie będzie potrzebne. Hydraulicy alarmują. Większość osób w zły sposób używa kapsułek do prania. Prowadzi to do uszkodzeń wewnętrznych części pralek. O tych ważnych informacjach nie przeczytasz na ich opakowaniu. Kapsułki stosowane w zły sposób mogą zaklejać rury, filtry, a nawet niszczyć nasze ubrania. Wszystko przez jeden szczegół, o którym niestety większość z nas nie wie. Porcja płynu do prania umieszczona jest w rozpuszczalnej w wodzie powłoce. To właśnie ona może stanowić ogromny problem. Korzystać z nich można tylko wtedy, gdy ustawiamy program pralki na odpowiednią temperaturę. Kapsułka w zbyt niskiej temperaturze nie rozpuszcza się dokładnie. Jej resztki mogą osadzać się w rurach odprowadzających wodę, tworząc szlam. Jest on później odpowiedzialny za brzydki zapach wydobywający się z pralki. Hydraulicy nazywają to śmierdzącym skutkiem ubocznym korzystania z kapsułek. Zobacz, co się dzieje z kapsułką, gdy używamy jej w temperaturze 30 stopni. Na potrzeby tego eksperymentu wrzucamy ją do słoika. Po 15 minutach nadal powłoka nie rozpuściła się w wodzie. To dowód na to, że kapsułki nie sprawdzą się również podczas krótkich programów prania. Jej resztki z pewnością będą osadzać się w rurach i na ubraniach. Sprawa wygląda inaczej w temperaturze wynoszącej ponad 40 stopni. Kapsułka rozpuszcza się w całości. Używając kapsułek pamiętaj, żeby ustawić pralkę na wyższą temperaturę i dłuższy czas prania. Często korzystasz z kapsułek? Wiedziałeś, jak poprawnie ich używać? Tak wyczyścisz przypalony piekarnik bez szorowania. Już nigdy więcej nie będziesz chciał myć go w inny sposób. Ten sprytny trik działa za każdym razem. Potrzebujesz do tego tylko jedną żelową tabletkę do zmywarki. Włóż ją do naczynia żaroodpornego i wstaw do piekarnika. Następnie zalej 1 litrem wrzącej wody. Zamknij piekarnik i ustaw go na 100 stopni. Zostaw naczynie na około godzinę. Para zawierające substancje czynne z tabletki osadzi się na ściankach piekarnika. Mają one właściwości odtłuszczające, rozpuszczające i czyszczące. Idealnie pokryją wszystkie przypalone resztki jedzenia. Ciepło piekarnika przyspieszy proces rozpuszczania. Dzięki temu nie trzeba będzie ich szorować. Po godzinie otwieramy piekarnik i przecieramy ścianki mokrą gąbką. Brud schodzi od razu. Nawet mocno przypalone resztki zbiera jak magnes. Wypróbuj ten trik i daj nam znać,